Sebastian Cybulski. Dwie twarze, dwa światy. Czyżby to już był koniec naszej historii? Zapytał zrezygnowanym głosem mężczyzna klęczący naprzeciwko stojącej przed nim postaci, która mierzyła do niego z pistoletu. Tłumik, który był przedłużeniem lśniącej, gładkiej lufy, oznaczał tylko jedno – nadchodzącą egzekucję. Postać trzymająca w ręku to narzędzie śmierci stała wciąż w bezruchu. Mężczyzna, niski, ale masywnej postury, stał tak, jakby szukał w myślach odpowiednich do sytuacji słów. Waldku, przypuszczam, że tak. Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś, uważam, że postępuję honorowo. Wyszeptał i zbliżył się do klęczącego. Ktoś inny po prostu strzeliłby ci w plecy i zostawił zdychającego na ulicy. Piotrze, kto by pomyślał, że po tylu latach staniemy się wrogami? Mężczyzna imieniem Piotr skrzywił się. Klęczący przed nim typ próbował jeszcze opóźnić egzekucję. Znał jednak Piotra, który trzymał właśnie w ręku broń i wiedział, że nie zawaha się jej użyć. Waldek, ktoś to musiał wreszcie zrobić i ciesz się, że to właśnie ja. Nie będę już próbował zrozumieć, jak do tego doszło. Co spowodowało, że stałeś się tak zły, tak przepełniony nienawiścią, tak kurewsko wredny i bezlitosny. Po prostu to się musi skończyć. Tu i teraz. Będzie mi brakować tych naszych basenów i cudownego brzegu Wisły. No ale na wszystko kiedyś przychodzi koniec. Dziś moim gościem jest Sebastian Cybulski, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, autor bestsellerowej powieści Spowiedź Legionisty, obecnie pisarz mieszkający we Francji, ale z korzeniami na warszawskim Grochowie. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w jakiejś pięknej kawiarni, klubokawiarni, księgarni. Jest scena, a pytania, które zadam, prawdopodobnie zadaliby licznie zgromadzeni dziennikarze, miłośnicy literatury, Legii Cudzoziemskiej, Warszawy. Czy ty jesteś zaskoczony? Jak się masz? Jak się mam? Mam się dobrze, aczkolwiek jestem niecierpliwy, dlatego że chciałbym to spotkanie autorskie już wykonać w zeszłym roku. Dokona się być może w tym roku, w kwietniu. Chciałbym to zrobić na dzień moich urodzin. Będzie to taki prezent dla mnie, dla mojej rodziny i dla moich czytelników. Jak ja to widzę? Spontanicznie. Widzę to spontanicznie. Chciałbym zrobić konkurs, chciałbym rozmawiać o mojej literaturze, o tym, jak piszę. Chciałbym, żeby ludzie poznali się ze mną bliżej. Tym bardziej, że mam już wielu czytelników, wielu fanów, którzy chcieli się ze mną poznać. I choćby dla nich wydałem tą moją drugą książkę bardzo szybko, żeby udowodnić ludziom, i sobie, że potrafię pisać. Po czym tak, chciałbym mieć bliższy kontakt z czytelnikami, żeby widzieli, że jestem przy nich, że słucham ich, że dzielę się z nimi tym, co ja przeżyłem i dzielę się tym, co oni przeżyli. Mam wiele telefonów od moich czytelników, z którymi rozmawiam często, którym pomagam, bądź którzy i mnie też pomagają. Także to jest wymiana w dwie strony. Doskonale, panie Sebastianie. Tutaj trzymam książkę, którą pan napisał i wydał samodzielnie, o tym za chwilę porozmawiamy. Ja tylko przypomnę, że my jesteśmy na online'owym spotkaniu autorskim, które miało dojść normalnie w rzeczywistości rok temu, a z wiadomych przyczyn nie doszło. Ja może od razu zadam panu pierwsze pytanie, co by nie przeciągać. Ja widzę, że na sali jest mnóstwo dziennikarzy, którzy chcą zadać pytanie. Pierwsze pytanie. Dlaczego akcja drugiej pańskiej książki rozgrywa się w Warszawie w latach 90. w środowisku przestępczym? Nie jest to forma rozliczenia się z czymkolwiek, bo ja takowym przestępcą nie byłem. Miałem szansę bądź pecha poznać wielu ludzi, którzy w tamtych czasach żyli, aczkolwiek nie chciałem napisać następnej biografii. Jest to książka, powieść umieszczona w tamtych czasach, która młodym ludziom z tej epoki mogłaby wyjaśnić, w jaki sposób funkcjonowały zasady honoru bądź braku honoru, bezlitości, bezwzględności, która była obecna w tamtych czasach. Kto jest w takim razie protoplastą głównych bohaterów powieści Waldka i Piotra? Spodziewałem się tego pytania.
Często otrzymywałem te pytania od ludzi, którzy przeczytali, od czytelników, którzy przeczytali moją książkę, którzy porównywali mnie do Piotrka, więc chciałbym tutaj wyjaśnić, nie. Piotrek i Waldek jest to zlepek różnych charakterów, różnych ludzi, których miałem możliwość poznać, których skleiłem w dwie osobowości przeciwstawne, które mają różne dwa podejścia do życia i dwa różne wymiary honoru. Ale to nie jest oparte na dwóch pełnych życiorysach dwóch osób. Są to zlepki różnych charakterów, gdzie ludzie odnajdą zawsze troszeczkę kogoś, kogo znali, kim byli, bądź kim chcieli być. Moje kolejne pytanie z natury tych bardziej osobistych. Jak książka została odebrana przez krytykę i pańskich znajomych i dotychczasowych czytelników? Sugerując się moimi bliskimi znajomymi, książka się bardzo spodobała. Aczkolwiek ja jako początkujący pisarz jestem bardzo samokrytyczny, schodzę szybko na ziemię i staram się znaleźć swoje miejsce właśnie tam, gdzie ta krytyka mnie dotyka. Mówiąc o ludziach, których osobiście nie znam, aczkolwiek znają się na tematyce policji, bandytyzmu bądź wojska, tak jak Jarosław Pieczonka, który przeczytał moją książkę, który wydał bardzo dobrą opinię na jej temat, bądź też inni ludzie, uważam, że pójdę w tym kierunku, będę dalej pisał książki, powieści kryminalno-wojskowe, militarne, z domieszką uczucia miłości, zdrady, dlatego że to te uczucia, które nami kierują, które nam towarzyszą od narodzin aż do śmierci, także to jest bardzo ważne umieć to przekazać. Tak jak pan zaznaczył mi podczas pierwszego wywiadu 3 lata temu, no po prostu odkryłem sobie ten talent i dzięki tym ludziom po prostu brnę dalej w tą historię, w tą przygodę, dlatego że uwielbiam to, kocham to i przede wszystkim też chciałbym pisać na inne tematy niż Legii Cudzoziemskiej, dlatego że pierwsza książka była to moja powieść, była to moja biografia i teraz chciałbym po prostu i sobie i ludziom pokazać, że potrafię pisać, nie opierając się na życiorysach kogokolwiek, mając wyobraźnię, którą potrafię przelać na papier. Kolejne pytanie z sali. Jakie znaczenie ma dla pana ta historia, którą opisał pan w książce i jak należy ją czytać? Już pan to wspomniał na początku, ale o osobistym podejściu do książki i historii. Ja uważam, kiedy ją przeczytałem już drugi raz, bo też wiadomo, czytam moje książki, odbieram ją na 2 razy. Tak jak ja zaproponuję czytelnikom odbieranie je na dwa sposoby. Pierwszy sposób, historia umieszczona, historia lat 90. Polska, ludzi, którzy znaleźli się na pograniczu, na przełomie 2 epok, gdzie często nie mieli kogokolwiek, kto by ich pokierował w wejściu w nową epokę, gdzie mogliby zacząć życie spokojnie, normalnie. Musieli się uciec do pewnych często nielegalnych sposobów na to, żeby przetrwać, nie zarobić pieniążki, ale przetrwać, bo tak jak my, w naszym wieku ludzie, znamy tą epokę, nie było naprawdę łatwo. Wiele osób zostało porzuconych przez system, przez życie, znaleźli się z dnia na dzień twarzą przed murem. Druga opcja, aby podejść do tej książki, drugi sposób czytania tej książki jest to historia. Typowa historia lat 90. Legii Cudzoziemskiej bądź wojska, w jaki sposób było uzbrojone, w jaki sposób funkcjonowało na terenie Afryki, na terenie państw postjugosłowiańskich, na Bałkanach i też na terenie Warszawy, którą można też porównać do każdego miasta w Polsce, większego, gdzie takie sytuacje miały miejsce, jak policja była skorumpowana, jak policja nie miała szansy przeżyć sama, musiała brać pieniądze od ludzi z półświadka po to, żeby można było jakoś funkcjonować. No co ty, kurwa? Z nożem na młodszego? Co za frajerstwo! Krzyknął pojawiający się znikąd chłopak, trzymający w ręku coś, co przypominało masywną nogę od stołu. Z dużym impetem sieknął kucharzynę w rękę tak, że nóż poleciał parę metrów dalej. W tym czasie siedział już oklakiem na miłośniku noża, obijając stołową nogą jego głowę. Chyba miał kiepski dzień, bo zamiast zakończyć masowanie gościa, zaczął systematycznie obijać mu żebra.
Piotr, nie czekając dłużej, ruszył na czwartego z grupy, który jednak nie miał ochoty włączyć się do akcji. Odwrócił się szybko i wystrzelił przed siebie, pozostawiając na ziemi swoich towarzyszy niedoli. Nie musisz dziękować, lubię działać w obronie słabszych. Śmiejąc się, nieznany gość spojrzał na zdziwionego Piotrka, podając mu jednocześnie rękę. Nazywam się Waldek i nie patrz na mnie tak, jakbym właśnie spadł z nieba. Wiem, że sprawiam często takie wrażenie. I już się do tego zdążyłem przyzwyczaić. To jest cena popularności. Zaraz, słabszych? Uważasz, że jestem słaby? Syknął Piotr. Oj, nie zrozum mnie źle. Przyznam, że obserwowałem z boku twoją walkę i muszę powiedzieć, że w bójce jesteś kozak. Pytanie kolejne. Tutaj widzę, że poważna, duża redakcja tutaj do nas wybrała na spotkanie autorskie. Witamy. Proszę powiedzieć, czy pan był przygotowany do roli jednocześnie pisarza, wydawcy i sprzedawcy swojej drugiej książki? Na początku nie. Na początku nie. Miałem parę propozycji, miałem parę możliwości wydania książek przez wydawnictwa, aczkolwiek ze względów niezależnych od nas to się niestety nie udało. W pewnym momencie po rozmowie z moją żoną, która, muszę dodać, jest moim pomocnikiem, motywatorem, przyjacielem, stwierdziliśmy, że ludzie już tak długo czekają na tą drugą książkę, o której wszędzie opowiadałem, przygotowałem moich czytelników, że przyszedł moment, bez względu na to, jaka sytuacja nastąpiła z pandemią, że trzeba tą książkę wreszcie wydać, dlatego że ludzie zaczęli powątpiewać w to, czy potrafię, czy zrobię, czy nie zapomniałem. I przede wszystkim dla samego siebie, żeby się też upewnić w tym, co chcę zrobić. Był to taki start, test, po to, żeby zorientować się, czy jestem w stanie zorganizować to wszystko. I uważam, że tak. Uważam, że następne książki też będę wydawał sam. Moim marzeniem jest też otworzyć malutkie wydawnictwo internetowe, abym się też mógł zaprezentować podczas targów książki, ale to jest, wiadomo, projekt na następny rok, dlatego że teraz nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. I tak jak zaznaczam, chciałbym spotykać się z moimi czytelnikami co najmniej raz na 3 miesiące, raz na kwartał, żeby mieć z nimi kontakt bezpośredni i ewentualnie w ten sposób też promować moją książkę. Kolejne pytanie z sali, widzę tutaj takie bardziej dotyczące fabuły. Czy pańska powieść zawiera klucz do prawdziwych wydarzeń? Tak. Są to wydarzenia, które mogły mieć miejsce w sytuacjach z tamtych lat, okoliczności i miejsca. Czy ktoś z tamtych lat się do pana zgłosił po przeczytaniu tej książki i wskazał, że to i to naprawdę się wydarzyło? Czy miało takie miejsce, znani są różnego rodzaju tropiciele prawdziwych wydarzeń w powieściach kryminalnych, sensacyjnych, tudzież obyczajowych. Czy ktoś taki się do pana zgłosił? Z takowymi tropicielami nie miałem do tej pory do czynienia, aczkolwiek kontaktowali się ze mną znajomi z tamtych lat, którzy, jak to się mówi, słyszeli, że dzwoni, nie wiedzieli w którym kościele. Aha. Czyli sytuacje były tak realistycznie opisane, tak realistycznie ujęte w tamtych czasach, w epoce, w ulicach, we wszystkim, co się działo, że ludzie mają wrażenie, że to było naprawdę. Dobrze, kolejne pytanie. O, to też takie pytanie konkretne. Panie Sebastianie, pisarze albo piją, albo używają odurzających substancji, żeby podkręcić sobie wyobraźnię, albo zwyczajnie biegają. Co pan robi w czasie, gdy pan nie pisze? No i jak pan zarabia na życie? Więc tak, zarabiam na życie. Może zacznijmy od tego, żeby ludziom uświadomić, że często padają pytania, ile zarabiam na książkach, więc na razie na książkach nie zarabiam. Zarabiam posiadając malutką firmę, dzięki której jakaś taka mniejsza pensja wpada. Przy czym przygotowuję się do otwarcia salonu tatuażu, tutaj we Francji, w Toulouse, tam gdzie mieszkam. No i odkryłem nowy talent ostatnio u mnie.
z którym się dzielę ze znajomymi, zacząłem tworzyć dzieła na murach, na ścianach, w pomieszczeniach, w mieszkaniach, w pokojach dla dzieci, gdzie już dostałem pewne propozycje, abym mógł pewne prace wykonać. Czyli po prostu jest pan artystą, plastykiem, malarzem, graficiarzem, takim polskim Banksym? Może inaczej. Banksy nie. Jestem po prostu sobą na granicy poszukiwania swojej drogi na przyszłość, aby skupić się tylko na stronie artystycznej mojego funkcjonowania, mojego życia i ja bym z tego brał przyjemność, dawał przyjemność innym, no i mógł się na 100% temu poświęcić. Dobrze. Co poza tym pan robi, gdy pan nie pisze? Dopytam. Jakie sporty pan uprawia? Wróciłem na salę, bo tak jak zaznaczyłem 3 lata temu podczas naszego pierwszego wywiadu, gdzie posypało się troszeczkę hejtu, na który już się uodporniłem, Świetnie. troszeczkę przytyłem, ale tak, ale ćwiczę na sali. Kiedyś dużo boksowałem, niestety jestem człowiekiem, który lubi kompetycje, lubi rywalizację z samym sobą, więc gdybym założył na nowo rękawice i spróbował wyjść na ring, po prostu dostałbym bęcki, jak to się mówi, więc staram się robić to, co pozwoli mi na długowieczność. Teraz w wieku 50 lat zrozumiałem jedno, że posiadając tak niewiele, możemy to też stracić. Mając tak wspaniałą rodzinę, tak wspaniałą córeczkę i żonę, dla nich muszę się jak najlepiej czuć i być cały czas w formie, tak? Porównując to z wieloma moimi znajomymi, którzy w naszym wieku mają już dorosłe dzieci, ja miałem to szczęście i być może dla niej troszeczkę nieszczęście, dla tej mojej córeczki ze względu na epokę, że ona mnie odmładza. Więc dzięki temu teraz staram się po wielu pokusach jedzenia, no bo lubię zjeść, postawiłem sobie za cel sprawić przyjemność mnie, mojej żonie, mojej córeczce i mojemu zdrowiu. Czyli od roku czasu nie jem już mięsa, nie piję alkoholu od 7 lat i staram się, kiedy tylko mogę, uprawiać sport. Czyli chodzę na salę, na siłownię. No już tak silny nie będę jak młodzi ludzie, ale staram się im dorównywać. To bardzo dobra wiadomość, bo słucha nas wiele osób, które aktywnie uprawiają sport. No i słuchajcie, sport jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka, pisarza zwłaszcza. Panie Sebastianie, ja tutaj trzymam książkę, pokażę ją do kamery. O, tak wygląda okładka, 2 twarze, 2 światy. Czy pan zaprojektował tę okładkę? Więc tak, zaprojektowałem okładkę, zaprojektowałem tytuł, przygotowałem do wydania i jedynie w czym dostałem pomoc, to była drukarnia, która bardzo mi pomogła. Kozak Druk, która znajduje się w Siedlcach. Bardzo operacyjnie podeszła do sprawy, bardzo sprawnie, szybko. Także tutaj chciałbym podziękować tej drukarni. Tak, i od tej pory mam nadzieję, że dalej będę kontynuował tą drogą. Szedł tą drogą, przygotowywał okładki według mojej wyobraźni, tego jak ja widzę tytuł, który ma korespondować, odpowiadać temu, co się dzieje w środku książki. I chciałbym, żeby mój styl książek od tej pory pozostał czarno-biały, dlatego że to przyciąga. Okładka książki nie może zawierać zbyt dużo kolorów, zbyt dużo treści, bo ludzie nie mogą się na tym skupić. Tak jak podczas dokonywania pierwszej okładki mojej pierwszej wydanej książki, właśnie tej 2 twarze, 2 światy, zrozumiałem jedno, żeby przyciągnąć oko człowieka, czytelnika, ona musi być łatwa, ale tajemnicza. Tajemnica zawsze dobrze robi każdemu wydawnictwu. Panie Sebastianie, na koniec pytanie bardzo techniczne. Zanim się pożegnamy i podziękujemy tutaj Państwu za przybycie i za zadawanie tak ciekawych pytań. Gdzie tę książkę w takim razie możemy kupić? Gdzie Pan ją sprzedaje? Gdzie występuje dystrybucja? Bo chcielibyśmy to podlinkować. Dystrybucja jest... przepraszam, może inaczej. Sprzedawanie książki następuje na stronie www.innewymiary.com. To jest strona internetowa, którą ja otworzyłem. Tam można tą książkę zakupić, bądź też na Allegro pod tym samym tytułem
Dwie twarze, dwa światy. Moją stronę otworzyłem, dlatego że tutaj też chciałbym właśnie taką fajną sprawę zorganizować, zaprosić ludzi do wspólnego, czytelników do wspólnej dyskusji na tej stronie, tam udzielać wszelkich nowych wiadomości, zdjęć, które dotyczą mojej aktywności pisania. A to bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe, bo pan postępuje właściwie jak rasowy podcaster, który zawsze utrzymuje kontakt ze swoim odbiorcą, ze swoim słuchaczem, czy też widzem, bo podcasty wiadomo, że nie tylko występują w audio. Ja bardzo panu dziękuję. Ja bardzo dziękuję państwu za liczne przybycie na ten wieczór autorski. Oddaję głos do studia w Warszawie. Bardzo dziękuję. Daniel Kondraciuk, Kondraciuk Live Podcast. Powiedz mi, co zamierzasz robić w życiu? Ja chciałbym wyjechać daleko. Żyć na plaży wśród palm, jak na filmach. Waldek, żeby wyjechać, trzeba najpierw zdobyć kasę, odpowiedział Piotrek, wlewając do gardła zawartość kieliszka. Jasne, ale pieniądze leżą na ulicy, trzeba je tylko umieć podnieść, odpowiedział Waldek. Siedzący obok niego nowy kolega wyczuwał, że ten chciałby mu coś powiedzieć. Wolał jednak poczekać i przekonać się, jak ułoży się dalsza rozmowa. Ja chciałbym stoczyć choć jedną walkę na zawodowym ringu. Zatopiony w myślach Waldek raptownie oprzytomniał i spojrzał dziwnie na rozmówcę. Piotrek, czy ty jesteś poważny? Po co ci obijanie głowy? Głowa jest potrzebna do myślenia. Widzę, że chyba nigdy tego nie zrozumiesz. Czy ty w ogóle potrafiłbyś poświęcić się dla czegoś ponadmaterialnego? Czegoś jednego w swoim rodzaju? Unikalnego? Nie gniewaj się. Ale po porządnej walce bokserskiej unikalnie to możesz co najwyżej zostać pozbawiony zdrowia. Zakończył Waldek, klepiąc go jednocześnie po ramieniu. Nagle usłyszeli głośną dyskusję. W wywiadzie wykorzystano fragmenty powieści Sebastiana Cybulskiego Dwie twarze, dwa światy. Adaptacja na potrzeby podcastu Joe Kassander. Sound design Kamil Sołdacki. Wizualizacja Oliwier Uchmański. Reżyseria Max Dębiński. Czytał Daniel Kondraciuk. Produkcja Media Collective.